W wieku 12 lat szturmem podbiła listy przebojów na całym świecie, a jej głosem zachwalała się sama Whitney Houston. Odniosła ogromny sukces w tak młodym wieku i przepadła na lata. Ale okazuje się, że jej głos został uwięziony kontraktem, z którego ciężko się wydostać. O kim mowa? Mówimy o Joannie Levesque, artystce kryjącej się pod pseudonimem JoJo. Ale zacznijmy od początku. Joanna Novelle Levesque urodziła się 20 grudnia 1990 roku w Brattleboro w stanie Vermont, ale wychowywała się w Keene w stanie New Hampshire i w Folksworth w stanie Massachusetts. I uwaga, ma polskie korzenie, ale także francuskie, irlandzkie i indiańskie pochodzenie. Jej ojciec Joel śpiewał hobbystycznie, a jej mama miała doświadczenie ze śpiewania w chórze i teatrze. Jej rodzice rozwiedli się, gdy ta miała 4 lata i była wychowywana głównie przez mamę, a już jako 2-latka powtarzała wszystko, co się tylko dało i słuchała, jak jej mama ćwiczy. W 1998 Joanna pojawiła się w programie telewizyjnym Kids Say the Darndest Things on the Road in Boston z amerykańskim komikiem i aktorem Billem Cosbym. I zaśpiewała piosenkę Cher. W 1990 roku, czyli rok później, wzięła udział w przesłuchaniu do programu telewizyjnego Destination Stardom, śpiewając piosenki Aretty Franklin z 1967, czyli Respect i Chain of Fools. Od zawsze próbowała naśladować Arettę Franklin i Whitney Houston, czyli duże wokale. No dobrze, ale co otworzyło jej drzwi do branży muzycznej? W połowie 2003 roku JoJo wzięła udział w programie telewizyjnym America's Most Talented Kid. I producent muzyczny Vincent Herbert skontaktował się z nią i zaprosił na przesłuchanie do Blackground Records. Udało się, w wieku 12 lat podpisała kontrakt z tą wytwórnią, a Barry Hankerson, który był wujkiem tragicznie zmarłej wokalistki Alii, stworzył właśnie dla Alii Blackground Records, ponieważ była zbyt młoda, żeby którakolwiek wytwórnia chciała z nią podpisać umowę, a zobaczył potencjał w JoJo na bycie drugą Alią. Mama Joanny została jej menadżerem z pomocą ludzi z wytwórni, bo sama oczywiście nie znała tego świata i uczyła się go, czytając na przykład książki typu Wszystko, co musisz wiedzieć o przemyśle muzycznym, a członkowie Blackground Records stali się dla nich jak rodzina. Mama JoJo wcześniej pracowała jako sprzątaczka, ojciec niestety mierzył się z uzależnieniem od alkoholu i innych substancji i często się przeprowadzali. Dostały mieszkanie i samochód i trochę poczucie bezpieczeństwa, za którym tak bardzo tęskniły. Za dnia JoJo była w szkole, wieczorami w studiu nagraniowym, ale nikt nie spodziewał się tego, co wydarzy się po premierze pierwszego singla, czyli Leave, Get Out z 2004 roku. Wytwórni bardzo zależało, żeby ten utwór trafił właśnie do niej, a ta początkowo nienawidziła tej piosenki, bo uważała ją za najbardziej popową i najbardziej radosną piosenkę, jaką kiedykolwiek słyszała, a ją wtedy już ściągnęło do R&B, do gatunku muzyki soul i nie chciała po prostu brać udziału w procesie tego utworu, ale gdy już pojawiła się w studio i zaczęła rejestrować wokale, to spędziła kilka godzin świetnie się bawiąc i po prostu ta piosenka w końcu do niej dotarła. Piosenkę zaczęli rozsyłać na płytach CD do stacji radiowych bez twarzy JoJo na okładce. Wielu radiowców w tamtym momencie zdziwiło się, bo myślało, że to solowy projekt któregoś z członków Casey and JoJo. I musieli się bardzo zdziwić, gdy usłyszeli jej głos, po czym trzeba było dosyłać informację, że to 13-letnia biała dziewczynka, jednak nikogo nie zdziwił kolor skóry, a wiek, który nie pasował im do tekstu piosenki. Kiedy singiel osiągnął pierwsze miejsce na liście Mainstream Top 40, w wieku 13 lat została najmłodszą solową artystką, której singiel zajął pierwsze miejsce w Stanach Zjednoczonych. Ten pierwszy singiel został nominowany także do nagrody Best New Artist na MTV Video Music Awards w 2004 roku, co uczyniło JoJo znowu najmłodszą nominowaną do nagrody MTV VMA. Jej pierwszy album, platynowy, zatytułowany po prostu JoJo, został wydany jeszcze w tym samym roku, czyli 2004, osiągając 4. miejsce na liście US Billboard 200 i 10. miejsce na liście Top R&B Hip Hop Albums, sprzedając się w 95 tysiącach egzemplarzy w pierwszym tygodniu i docierając do pierwszej 40 UK Albums Chart.
A we wrześniu 2004 wydała swój drugi singiel, złoty zaś, o tytule Baby It's You. W singlowej wersji tego utworu pojawia się jeszcze raper Bow Wow. Ta piosenka zajmowała 22 miejsce w USA i 8 miejsce w Wielkiej Brytanii. W grudniu 2004 roku została nominowana do nagrody Female New Artist of the Year i Mainstream Top 40 Single of the Year na Billboard Music Awards, stając się znowu najmłodszą artystką, która kiedykolwiek została nominowana do tych nagród. Później w tym samym miesiącu została poproszona przez pierwszą damę Laurę Bush o występ w specjalnym programie Christmas in Washington w 2004 roku. Tu zamykamy już 2004 rok, ten szczególny dla JoJo. I przechodzimy do 2005. I tutaj uwaga, ciekawostka, bo właśnie w tym roku zaproponowano jej rolę w serialu telewizyjnym Disney Channel Hannah Montana jako rolę tytułową, ale odrzuciła ją na rzecz rozwijania swojej kariery muzycznej. I to właśnie w 2005 roku pojawił się ostatni singiel z tego debiutanckiego albumu o tytule Not That Kind of Girl. W 2006 roku JoJo zagrała rolę Hailey u boku Emmy Roberts i Sary Paxton w filmie Aquamarine, czyli po polsku Akwamaryna. Film wszedł na ekrany 3 marca tego samego roku, zajmując 5. miejsce z dochodem w wysokości $7,5 miliona. Jej drugi ważny film z tego roku, czyli RV Szalone wakacje na kółkach, komedia z udziałem Robina Williamsa świętej pamięci, został wydany 28 kwietnia też 2006 roku. Zadebiutował na pierwszym miejscu i zarobił, uwaga, $69,7 miliona. Zaraz po tym premierę miał mieć jej pierwszy singiel z drugiego albumu. I myślę, że tą piosenkę wszyscy bardzo dobrze znają. Too Little Too Late, bo właśnie tak nazywa się ten singiel, pobił rekord największego skoku do pierwszej trójki na liście Billboard Hot 100, awansując z 66 miejsca na miejsce 3 w ciągu jednego tygodnia. A rekord ten wcześniej należał do Mariah Carey z jej singlem z 2001 roku o tytule Loverboy. Album pojawił się w październiku 2006 roku i nosił tytuł The High Road. Album sprzedał się w 550 tysiącach egzemplarzy i uzyskał certyfikat złotej płyty już, uwaga, w grudniu tego samego roku. Promowały go jeszcze także 2 kolejne single, czyli How to Touch a Girl i Anything. Ten ostatni zawierał sample utworu Africa zespołu Toto. Pod koniec 2007 roku JoJo oświadczyła, że będzie pisać piosenki na swój 3. album, który ma zostać wydany, gdy skończy 18 lat. Powiedziała, że chce, aby jej fani widzieli rozwój jej muzyki. W międzyczasie zagrała jeszcze rolę Morgan Carter w filmie True Confessions of a Hollywood Starlet, który został wyemitowany w telewizji Lifetime, jednej z największych zresztą w Stanach. I 3 czerwca 2009 roku JoJo oświadczyła na swoim koncie YouTube, że czeka, aż wytwórnia podpisze umowę dystrybucyjną na wydanie jej 3. albumu, którym miał nosić tytuł All I Want Is Everything. Ale na ten album niestety przyjdzie nam jeszcze poczekać. A do Joanny docierały szepty, że trzeba uciekać z tonącego statku wytwórni. Wytwórnia nie była zadowolona też z faktu, że nie ma procentu od filmowych dokonań JoJo. Mamę Joanny tyle kosztowało to wszystko, co zaczęło się dziać wokół jej córki, że przepłaciła za to wysoką cenę, jeśli chodzi o zdrowie, i otwarcie zaczęła nienawidzić przemysłu muzycznego. Za wszelką cenę chciała wyrwać ją z tego świata. Jo po latach w rozmowie z Uproxx powiedziała: to była najtrudniejsza rzecz w całym moim życiu, żeby powiedzieć: mamo, chcę, żebyś była moją mamą, ale nie widzę, jak miałoby to wszystko działać, ta profesjonalna relacja między nami. Zrobiła to w obawie o jej zdrowie oczywiście. Kiedy wszyscy myśleli, że Joanna rzuciła muzykę, ona cały czas nagrywała, aż w końcu też wniosła pozew przeciwko swojej wytwórni płytowej Blackground Records za pozostawienie jej w muzycznym zawieszeniu. I podobno domagała się $500,000 odszkodowania i rozwiązania kontraktu, ale w październiku 2009 JoJo dogadała się z Blackground Records, a jej 3. album miał być dystrybuowany przez Interscope Records. We wrześniu 2010 roku wydała swój pierwszy mixtape zatytułowany Can't Take That Away From Me, z którego pochodzi też singiel In The Dark. Ten mixtape miał stanowić powrót do przemysłu muzycznego, a tytuł też był bardzo osobisty, bo tak długo pozostawała w zawieszeniu, jeśli chodzi o wydawanie nowej muzyki, że w wolnym tłumaczeniu nikt nie może
jej tego odebrać. Od momentu wydania tego wydawnictwa na Wrap Up, śmieszna nazwa, swoją drogą, mixtape został pobrany ponad 400 000 razy, ale po drodze pojawiła się jeszcze w jednym z odcinków serialu Hawaii Five-O. W lutym 2011 roku ogłosiła, że zmienia tytuł swojego albumu z All I Want Is Everything na Jumpin' Trains. A też po latach dowiemy się, że wytwórnia po prostu odrzuciła całkowicie ten album. Blackground Records miał spalić wiele mostów z firmami dystrybuującymi muzykę, a dla JoJo było to ciężkie, gdy widziała nowe twarze w przemyśle, a sama tkwiła w zawieszeniu i nie rozumiała tej wymuszonej przez wytwórnię przerwy po takim sukcesie, jaki odnieśli. W końcu pomyślała, że może chodzi o to, jak wygląda. Gdy miała 18 lat, usłyszała od zarządcy wytwórni, że chcieliby, żeby wyglądała na zdrową, na tak zdrową, jak to tylko możliwe. Nie rozumiała tego, bo przecież była szczupła, jadła, ćwiczyła, nie wierzyła, że chodzi tu o jej zdrowie. Wytwórnia zaprzeczyła, ale Joanna wiedziała, że to jest właśnie powód. Zaczęła myśleć, że może jest na tyle obrzydliwa, że wytwórnia nie chce wydać jej płyty. I teraz sobie pomyślcie, dziewczyna ma 18 lat, chce po prostu śpiewać. Wygląda na zdrową, można zobaczyć na zdjęciach. Zdrową, szczupłą dziewczynę, która po prostu ma pasję, a ktoś próbuje jej to odebrać. Powiedziała, nie wściekam się, że patrzą na mnie jak na produkt, bo będąc artystą jesteś produktem. Czuła, że jest rozczarowująca i niewystarczająca i ta myśl ją pochłonęła. Niestety popadła w tamtym momencie w problemy z alkoholem, wieczne imprezy, spotkania ze znajomymi. Chciała czuć się ładna, wystarczająca i warta. Była jedynie cieniem dawnej siebie. W depresji nic ją wtedy nie obchodziło. Odcinało ją w klubach, próbowała wszystkiego. I powiedziała, podchodziłam do krawędzi, stawałam na palcach i wracałam. Powinnam być martwa. Nie chciała skończyć jak jej tata, który walczył z uzależnieniem. Nie chciała, tak jak on, położyć się spać któregoś dnia i już się nie obudzić. I should be dead. My dad was an addict. And I refused to end up like that. W trakcie pracy nad albumem Jumping Trains, który oficjalnie nigdy nie będzie miał swojej premiery, zrealizowała teledysk do utworu The Other Chick. Ale tutaj historia się powtarza, bo do premiery teledysku również nigdy nie doszło. Co ciekawe, gotowy teledysk krąży po internecie, ale wytwórnia mimo wszystko zawiesiła projekt. Później zrealizowała cover piosenki Drake'a Marvin's Room, a sam raper wyraził uznanie dla tej interpretacji swojego utworu. Finalnie pierwszym singlem z tego albumu została piosenka Disaster. Tutaj o dziwo teledysk się ukazał. Numer zebrał głównie pozytywne recenzje, choć JoJo dostała trochę po głowie za brak postępu po takiej przerwie. Kolejny singiel Sexy to Me był przedpremierowo dostępny dla użytkowników iTunes i Amazon. A że historia lubi się powtarzać, wybrano trzeci singiel z tego albumu, mianowicie Demonstrate, który różni się muzycznie od swoich poprzedników. Został nakręcony teledysk i co? I nic. Pod koniec 2012 roku Blackground Records stracił umowę dystrybucyjną z Interscope Records, co kolejny raz opóźnia premierę albumu, żeby niestety za chwilę cały projekt pod tytułem album Jumping Trains wyrzucić do kosza. JoJo zaczęła nagrywać materiał na zupełnie nowy projekt, którym miał być mixtape, który miał zostać wydany pod koniec roku, ponieważ nie chciała dłużej kazać czekać fanom na nową muzykę. Ogłosiła wydanie mixtape'u o tytule Agape, co po grecku oznacza bezwarunkową miłość. Projekt został udostępniony za darmo do pobrania w dniu jej 22 urodzin, czyli 20 grudnia 2012 roku. W celu promowania tego wydawnictwa wyruszyła w mini trasę koncertową po Ameryce Północnej The Agape Tour. We Get By zostało wydane jako główny singiel z tego mixtape'u, a zaraz za nim drugi singiel o tytule Andre. Teledysk do tego utworu miał premierę też w magazynie Complex. Przez cały ten czas Joanna wraz ze swoim teamem szukali sposobu, żeby wydostać się z tej koszmarnej umowy, mimo że starała się na wszelkie sposoby promować swoją muzykę, na przykład wyruszając w trasy koncertowe z Joe Jonasem, Jay Seanem, czy na przykład zespołem Big Time Rush. Podpisała umowę z marką kosmetyków, pojawiła się na albumie Timbalanda, w mniejszych, większych produkcjach telewizyjnych i filmowych. To i tak w świadomości wielu odbiorców niestety była nieobecna. Wielu słuchaczy, którzy po prostu znali ją z tego etapu, kiedy była jeszcze bardzo młodą nastolatką i wykonywała Leave, Get Out, Baby It's You, It's a Little Too Late, myśleli niestety, że zakończyła karierę.
że nic już nie nagrywa, a ona niestety ciągle próbowała jakoś przetrwać. Na szczęście miała też grono oddanych fanów, którzy opowiadali w internecie, z czym się aktualnie boryka, a to wszystko działo się pod szyldem, a właściwie hashtagiem Free JoJo. 30 lipca 2013 roku doniesiono, że JoJo wniosła w końcu pozew przeciwko swoim wytwórniom Blackground Records i The Family o nieodwracalne szkody dla jej kariery zawodowej. Wielu prawników mówiło jej, że niemożliwym jest się wydostać z tego kontraktu. Jej umowa powinna była wygasnąć w 2011 roku, a wiele projektów nigdy nie ujrzało światła dziennego. Zewsząd słyszała, że powinna sobie znaleźć plan B, że nigdy nie odzyska kontroli nad swoim życiem muzycznym i nigdy nie wróci do bycia częścią przemysłu muzycznego. W wywiadzie z 2020 roku cofnęła się pamięcią do tamtego czasu i powiedziała: jak to jest możliwe? Podpisałam ten kontrakt, gdy miałam 12 lat. To już nie jest funkcjonująca wytwórnia płytowa. Oni już nawet nie mają swojego biura. Moja rodzina powtarza mi: Joe, idź do koledżu, pisz ten przemysł muzyczny, zostaw to. Jesteś mądrą dziewczyną, możesz robić co chcesz, ale ja nie mogłam sobie tego wyobrazić. Jeśli nie zrobię wszystkiego w tej sprawie, to nigdy sobie nie wybaczę. Wytwórnie próbowały przedłużać ten proces w nieskończoność, jakby chcieli sprawdzić, kiedy JoJo po prostu się podda. Jej prawnik Shannon Hayes znalazł lukę w prawie stanu Nowy Jork, która mówi, że nieletni nie mogą podpisywać kontraktów, które trwają dłużej niż 7 lat zgodnie z prawem stanu Nowy Jork. I to był jej początek, bo, tak jak szybciej wspominaliśmy, była nieletnia w momencie podpisywania kontraktu. Mixtape'y były jej sposobem na to, żeby ktoś usłyszał jej głos. Wyżej wspomniany album Can't Take That Away From Me był pierwszym, a tytuł właściwie był deklaracją, ale nie pozwalało jej to na tworzenie muzyki w komercyjny sposób, czyli zarabianiu na muzyce. Nie czerpała żadnych korzyści finansowych ze swoich pierwszych 2 albumów, ani singli, ani teledysków. Wytwórnia też nie czerpała zysków z jej koncertowania. Ale ciężko było promować projekt JoJo tylko i wyłącznie w ten sposób, bo została zapamiętana jako nastolatka, a na scenie stoi już dorosła kobieta, a w końcu od premiery ostatniego albumu minęło, uwaga, 8 lat. Co istotne, blisko 50 utworów z okresu zawieszenia, w cudzysłowie oczywiście, wyciekło do internetu. Po wygranym procesie była wolna, więc w 2014 roku podpisała umowę z Atlantic Records, wydała epkę Love Joe. Strona internetowa pod szyldem nowej wytwórni ruszyła. Kolejne mini wydawnictwo, czyli epka 3, którą nazywała Tringle, została wydana jako zapowiedź jej 3. albumu studyjnego. Każdy utwór, czyli When Love Hurts, Save My Soul, You can't save me, yeah. You call it love until you hate me, yeah. i Say Love dorobił się teledysków, a sam projekt zbierał bardzo dobre recenzje. Ja od siebie prywatnie dodam, że jest to jeden z moich ulubionych projektów od JoJo. W celu promocji wydania w listopadzie rozpoczęła trasę koncertową I Am JoJo Tour. Swoją pierwszą światową trasę koncertową, a w trakcie trwania tej trasy niestety zmarł jej tata, Joel. A także rozstała się ze swoim chłopakiem, ale mimo to dalej pracowała. Następstwem było wydanie drugiej części epki, czyli Love Joe 2. Starszy wiceprezes Atlantic Records, Aaron Bay-Schack, w tamtym momencie zorganizował tą umowę dla JoJo i odegrał kluczową rolę w podpisaniu tego kontraktu z Atlantic Records w styczniu 2014 roku. Więc JoJo rozpoczęła pracę nad swoim 3. albumem studyjnym dla tej wytwórni. Jednak ogłoszono, że Aaron Bay-Schack opuści swoje stanowisko w Atlantics i został mianowany nowym prezesem w Interscope, pozostawiając tym samym JoJo wytwórni. W wywiadzie JoJo opowiedziała, jak zmiana wpłynęła na rozwój albumu, stwierdzając: Aaron, który podpisał ze mną kontrakt, przeszedł do Interscope. Zadzwonił do mnie i powiedział: nie chcę cię zostawiać, nie chcę cię stracić, ale muszę odejść. Powiedziałam: całkowicie rozumiem, ale potem znowu zostałam w Atlantic i nie wiedziałam, co mam robić. Czego brakuje do pełni szczęścia? Myślę, że pierwszego od 10 lat albumu. Ale jeszcze zanim nastąpiła jego premiera, to dostaliśmy przedsmak, czyli singiel Fuck Apologies z udziałem rapera Wiz Khalifa. Przed oficjalnym ogłoszeniem wydania 3. albumu JoJo dołączyła do Fifth Harmony w ich trasie koncertowej jako gość specjalny otwierający koncerty w ramach promocji ich 2. albumu studyjnego. W jednym z wywiadów powiedziała, że prace nad albumem ruszyły od zera, ale w końcu 3. album o tytule Mad Love ukazał się w październiku 2016. Współtworzyła każdy utwór na tej płycie, a sam krążek dotarł do 6. miejsca Billboard 200.
Album promowały jeszcze single FAB, czyli Fake As Bitches, i Music, który opowiada o jej drodze. I znowu pozytywne recenzje, trasa koncertowa Medal of Tour, która trwała przez 4 miesiące i obejmowała Amerykę Północną i Europę. I tutaj następuje mały zwrot akcji, bo rok później JoJo zdecydowała się opuścić Atlantic Records na rzecz nowego przedsięwzięcia, jakim miało być Clover Music, czyli jej własna wytwórnia, która podlegała bezpośrednio pod Interscope Records, a to oznacza, że znowu pracowała z Aaronem. I tutaj cytat. Ponownie połączyłam się z Aaronem, moim pierwotnym A&R w Atlantic, który odegrał kluczową rolę w podpisaniu ze mną kontraktu. Jedną z najtrudniejszych rzeczy, jakie musiałam zrobić w swojej karierze, było opuszczenie rodziny Atlantic. To była decyzja, z którą bardzo długo się zmagałam, ale czułam, że jestem to winna sobie, aby spełnić swój ostateczny cel, jakim było posiadanie własnej wytwórni. Dziękuję, że byliście przy mnie na dobre i na złe i że okazaliście mi szaloną miłość. Medlove napisała do wytwórni i swoich słuchaczy. W kwietniu 2018 roku ogłosiła, że rusza w trasę koncertową Leaks, Covers and Mixtapes, gdzie po raz pierwszy wykonywała na żywo utwory, które wyciekły do internetu, covery, które nagrywała na przestrzeni lat i mogła bardziej pochylić się nad mixtape'ami, które powstawały, ale nie mogła ich promować na taką skalę, na jaką by chciała. Pod szyldem Clover Music zdecydowała się ponownie nagrać swoje 2 dotychczasowe albumy, by móc w końcu czerpać z nich korzyści. Dodatkowo ponownie nagrała 2 single, które ukazały się w okresie zawieszenia, czyli Disaster i Demonstrate. Nowe wokale i nowa produkcja czyni je zupełnie nowymi nagraniami, do których ma prawa. Warto zaznaczyć, że opłacała wszystkie nagrania, właściwie ponowne nagrania tych samych utworów z własnych pieniędzy, chcąc, żeby fani mogli cieszyć się jej wcześniejszymi dokonaniami. Później ogłoszono, że Clover Music przechodzi z Interscope do Warner Music, w którym jest do dziś. Nagrała swoje partie wokalne do utworu Say So PJ Mortona na jego nowy album i uwaga, za tą piosenkę zgarnęli nawet statuetkę Grammy. A dla JoJo była to jej pierwsza nagroda Grammy kiedykolwiek, mimo że od 15 lat była w przemyśle muzycznym. Kolejne 2 single, czyli Joanna i Sabotage wraz z klipami miały promować jej kolejny album, ale finalnie się na nim nie znalazły. 1 maja 2020 roku wydała swój 4. album studyjny Good to Know. Podobnie jak w przypadku poprzedniej płyty, JoJo ponownie współtworzyła każdą piosenkę na albumie. Główny singiel Man I need somebody who can love me like I love me like I can. Yeah, damn, I'm gonna need a fucking man. został wydany 13 marca 2020 roku. Zaraz po nim wydała What You Need jako główny singiel z wersji deluxe albumu. Na rozszerzeniu tego albumu znajduje się na przykład duet z Demi Lovato. Trasa koncertowa promująca album miała rozpocząć się w kwietniu następnego roku, ale została niestety odwołana z powodu pandemii COVID-19. 2 października 2020 roku wydała utwór The Change, napisany przez Diane Warren, który miał służyć jako oficjalny hymn kampanii prezydenckiej Joe Bidena w 2020 roku. Tutaj pojawiają się znowu kolejne 2 single, American Mood i Creature of Habit, które również nie znalazły się na albumie. I znowu trochę prywaty, ja bardzo ubolewam, że Creature of Habit nie znalazło się na tym albumie, bo jest to jeden z moich ulubionych utworów. Na koniec pandemicznego roku 2020 wydała swój pierwszy świąteczny album December Baby. Joanna chętnie wchodzi w kolaboracje z innymi artystami z nurtu R&B i soul. W 2021 wzięła udział w 5. sezonie The Masked Singer jako Black Swan, czyli Czarny Łabędź, i zajęła 2. miejsce. Niestety chwilę później Blackground Records umieściło oryginalne albumy JoJo debiutanckie oraz The High Road w serwisach streamingowych. Ponowne wydania zaskoczyły JoJo, więc zachęcała fanów do słuchania jej ponownych nagrań albumów z 2018 roku, pisząc na Twitterze: streaming ponownie nagranej wersji z 2018 roku wspiera mnie i pomaga mi nadal robić to, co kocham. Niestety strumieniowanie oryginału już nie. 2021 rok to również szczególny rok, bo udało jej się wydać jej 6. album studyjny Trying Not to Think About It, który poprzedził singiel Worst I Assume. Always the worst I assume. Ooh. Album był promowany podczas trasy koncertowej JoJo w 2022 roku. Zaś rok później JoJo zadebiutowała na Broadwayu w głównej roli Satine w musicalu Moulin Rouge.
W wywiadzie dla magazynu People podczas Billboard Music Awards zapowiedziała, że jeszcze w tym roku usłyszymy nową muzykę, ale póki co skupia się na swojej książce Over the Influence, która będzie zawierać jej wspomnienia. Czyli reasumując, JoJo to przede wszystkim świetny wokal. Myślę, że jeden z bardziej wybitnych. Aktorka, autorka piosenek, performerka, zdolna bestia. Spotkało ją wiele złego, szybka droga na szczyt i mocny upadek na samo dno, ale na pewno jest fajterką. Walczyła uparcie o swoją niezależność i dziedzictwo. Czy wróci na szczyt? Myślę, że tego nie wie nikt, ale z drugiej strony była już na tym szczycie. Najważniejsze, że może być sobą, tworzyć i jest szczęśliwa, zakochana i mam nadzieję, że z każdym kolejnym dniem bardziej spełniona. Cieszę się bardzo, że mogłem przybliżyć wam historię, a właściwie perypetie wokalistki JoJo. Nie ukrywam, że jest jedną z moich ulubionych wokalistek i zawsze ubolewałem, że nikt nie pochylił się nad jej osobą w naszym kraju, żeby opowiedzieć tą historię, więc cieszę się, że powstał ten projekt, czyli nasz podcast Popkultura i mogę się z wami podzielić, co tam się właściwie u niej działo. Tym bardziej, że jednak dużo zrobiła na swojej drodze muzycznej, a na pewno jeszcze bardziej oberwała. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję wam, że byliście z nami w tym drugim odcinku. Ja nazywam się Krzysztof Kreft. Standardowo operatorem jest Aleksandra Hutnik. Zapraszam was już za tydzień na kolejny odcinek naszego podcastu. Środy o godzinie 20 na naszym kanale Spotify. My ze swojej strony zapraszamy was oczywiście do sekcji komentarzy, gdzie możecie podzielić się z nami wrażeniami, co było fajne, co było niefajne. Przypominam, że my się też dopiero uczymy i jesteśmy na samym początku i będzie nam bardzo miło, jeśli pozostaniecie z nami. Co jest też ważne, wymyśliliśmy sobie, że specjalne, dedykowane dla każdego odcinka playlisty będą pojawiać się na Spotify'u i w Apple'u. Także już teraz zapraszamy was do opisu, gdzie możecie znaleźć całą playlistę z utworami, o których też dzisiaj opowiadaliśmy i nie tylko. I już dosłownie tytułem końca zapraszamy was jeszcze do śledzenia naszej serii pod tytułem Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, gdzie omawiamy artystów, którzy bardzo szybko pojawili się na szczycie i później zniknęli. Zastanawiamy się, co się z nimi podziało i sprawdzamy, gdzie są dzisiaj. Także zapraszam was do oglądania również tych odcinków. Raz jeszcze bardzo mocno dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.